Kolejny dzień rozpoczął się zgodnie z planem. Wstałem cały i zdrowy. Żaden wściekły byk nie odwiedził mnie już tej nocy. Tylko coś mocno mnie pogryzło, a że jestem alergikiem, to szybko to odczułem na ciele. Po wyjściu ze swojego schronienia, które do najwygodniejszych nie należało, zwinąłem cały ekwipunek, zostawiając taki porządek, jaki tu zostałem wczoraj. A następnie obrałem kolejny kierunek, wioskę Chantilly w regionie Hefsureti. A przed nią jeszcze przełęcz Datfis Jari, która znajduje się na wysokości 2689 metrów nad poziomem morza. Pogoda dziś nie deklarowała się zbyt piękna. Opady deszczu to już był dla mnie standard. Ale istniało prawdopodobieństwo, że uda mi się trafić na okno pogodowe, jeśli tylko góry, które rządzą się swoimi prawami, nie zmienią zdania. Z wioski Rożka miałem do Chantilly około 42 km. Nawigacja pokazywała godziny drogi, ale nie wierzyłem jej, bo wiedziałem, że w którymś momencie betonowa droga zniknie i odsłoni szutrowy szlak. Nie wiedziałem tylko, w jakim stanie on będzie. Oraz też podczas takich wypraw motocyklowych daleko od domu nie jestem zwolennikiem szybkiej, brawurowej jazdy. Raczej moje tempo jest turystyczne z nastawieniem na częste postoje, by delektować się chwilą oraz dograć dodatkowe ujęcia aparatem i dronem. Sama droga do Chantilly to już przygoda. Aby dojechać ze stolicy Tbilisi należy liczyć około 3,5 godziny drogi. Najlepiej samochodem z napędem 4x4 lub motocyklem. Na trasie ostatnią stacją paliw jest ta położona obok jeziora Żimwali. Dlatego warto jest pamiętać o tym, gdyby ktoś z Was przypadkiem tam jechał, że najlepszym pomysłem będzie właśnie tam zatankować, zanim ruszy się w góry. Wspinając się coraz wyżej motocyklem, nie mogłem odpędzić się od tych górskich widoków. Rozglądałem się na lewo i prawo, zwalniając co chwilę. Skoro kolor zielony uspokaja, to wyobraźcie sobie, jak bardzo spokojnie musiałem wtedy tam jechać. Początkiem czerwca ruch na tej drodze był znikomy. Dosłownie minąłem 2 auta i to nawet tutejszych mieszkańców. Turystów nie spotkałem.
ale to też dlatego, że niedawno przed moim przyjazdem droga ta została otwarta. Między innymi dzięki takiej spycharce jak ta. Dobra, teraz możemy jechać na każdą przełęcz w Gruzji. Zamieniam Tigera na ten sprzęt. Nie wiem, jak się go obsługuje, ale się jeszcze nauczę. 3, 2, 1. W całej Gruzji odnajdziecie wiele punktów czerpania wody górskiej, dlatego też nie trzeba je kupować w sklepach i nawet filtrowanie nie jest aż tak bardzo konieczne. Ja w ten sposób prawie zawsze napełniałem butelki i hydropaka, a pijąc wodę nie miałem przy tym żadnych problemów zdrowotnych, zwłaszcza tych żołądkowych. Często też przy takich punktach można zauważyć tabliczki upamiętniające ludzi, którzy zginęli właśnie w tym miejscu. W przewodnikach opisują, że przy pomnikach stoi też butelka czaczy. Czacza to taki wysokoprocentowy napój alkoholowy z winogronowego moszczu. Mocny, procentowy symbol Gruzji. Jeśli ktoś chce wypić zdrowie na cześć zmarłej osoby, może to właśnie zrobić w takim miejscu. Na swojej drodze spotkałem wiele takich tablic upamiętniających zmarłych, ale przy żadnej czaczy nie było. Były za to świeczki oraz kubek, by napić się wody.
Zostało mi już 10 km do tej wioski, do której zmierzam. Jest dość trochę mocny wiatr, dlatego wszedł do tej budki. Pustej budki, trochę śmietnisko tu jest, ale przynajmniej tu mogę sobie na spokojnie ugotować wodę, którą później zaleję właśnie łososia z makaronem i brokułami. Oczywiście to zjem sobie już na świeżym powietrzu. Kawę sobie też tutaj zrobię. I ogólnie pomyliłem się trochę i nie zostało mi 10 km do tej wioski, a 20, więc to jeszcze kawałek drogi będzie. Tam są takie budowle ogólnie ciekawe, żeby tu nakręcić. Z drona pokazać wam właśnie, jak wygląda wioska na drugim końcu świata. Odcięta nawet od zasięgu, bo nie mam tu zasięgu w telefonie. Wiem, że tam są jakieś guest house'y, ale czy jest jakaś restauracja, czy coś, żeby zjeść nawet, czy nawet się kawy napić, tak tam, to nie wiem, dlatego sobie robię to teraz, bo w sumie już po prostu mam taką potrzebę. Sama droga jest fajna, naprawdę, jedzie się przyjemnie. Dzisiaj jest dużo błota, bo wczoraj padało, no i jeszcze wieje wiatr, a najgorszy jest wiatr, bo nawet jak jest ciepło i wieje wiatr, to jest zimno, jak to było w kabarecie. Samopoczucie dzisiaj dobre, wyspany jestem, tyle, że właśnie trochę osłabiony i to mnie chyba tak trzyma na takim, nie na takich wysokich wibracjach. Trochę się słabiej czuję niż powinienem, ale jest ok. Tak wygląda właśnie ta żywność liofilizowana. No tego łososia z makaronem jeszcze nie jadłem. Pamiętam, że w Albanii z Tomkiem mieliśmy właśnie łososia, to jemu go dałem. Znaczy, no, wymieniliśmy się za kurczaka z ryżem. No, jestem ciekaw, jak to będzie smakować.
Po prawie 2,5 godzinach, czy 2, czy nawet 3 godzinach przy mojej jeździe i zatrzymywaniu się dotarłem do wioski Chantilly. Wioska Chantilly słynie z tego, że znajduje się tutaj twierdza wiejska, taki kompleks ogólnie obronny tej wsi, składający się właśnie m.in. z 60 wież mieszkalno-obronnych, w których ludzie w dawnych czasach właśnie mieszkali, ale do dziś, z tego co czytałem, niektóre budynki, niektóre wieże są dalej zamieszkiwane, a niektóre można sobie po prostu wynająć jako nocleg, taki guest house, coś takiego na takiej zasadzie. Chantilly to niesamowita warowna wioska, położona w wąwozie rzeki Argun. Leży na skrajnym północnym wschodzie Gruzji, około 4 km od granicy z Czeczenią. We wsi żyje około 20 mieszkańców, którzy przeciwstawiają się niesprzyjającym warunkom pogodowym, zwłaszcza zimą, gdy wioska odcięta jest od świata. Przyjeżdżając tutaj odniosłem wrażenie, jakbym przeniósł się w czasie. Maleńka wieś oddalona od cywilizacji, pośród gór Kaukazu ukazała mi imponującą średniowieczną twierdzę, zbudowaną z płaskich kamieni. Jest to unikalny zabytek ludowej kultury z głębokiego średniowiecza, około XII wiek. Kiedyś było tu 60 wież, które połączone ze sobą mostami i balkonami tworzyły wielki kompleks mieszkalno-obronny. Dziś pozostało ich około 20. Zwiedzanie twierdzy jest darmowe, ale należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ niektóre kamienie łatwo wysuwają się z murów i mogą na przykład spaść na głowę. Kilka średniowiecznych wież zostało zadaptowane na skromne hotele, w których za około 100 lari 2 osoby mogą spędzić noc. W pobliżu są też restauracje i w nowszej części wioski kolejne guesthouse'y. Pomimo tak dobrego przygotowania pod turystykę, to z tego co się dowiedziałem, to wiele osób jednak się tutaj nie zapuszcza, a szkoda, bo w mojej ocenie warto. Uważa się, że na tej magicznej krainie spełniają się stare legendy i baśnie. Zaprawdę Chewsuretia przekazuje wiele ciekawych historii i legend, które urzekają każdego odwiedzającego. Jedną z takich jest ta z wioski Anatorii. Niestety ja dowiedziałem się o niej po moim przyjeździe z Gruzji, ale chciałem opowiedzieć wam o niej, bo uważam, że jest warta przekazu. Anatorii to jedno z najbardziej mistycznych miejsc Chewsuretii. Ta starożytna gruzińska wioska położona jest 3 km od Chantilly, u zbiegu 2 rzek, Arguni i Mucoskali. Wioska ta jest dość ciekawym i tajemniczym miejscem z wielu punktów widzenia. Została wyludniona w XVIII wieku, ponieważ wszyscy miejscowi zginęli w krótkim czasie. Jak głosi legenda, w tym miejscu szerzyła się zaraza – czarna śmierć. Miejscowi nazywali ją schami. Cała wioska była zarażona, a ludzie umierali jeden po drugim. Mieszkańcy budowali z wyprzedzeniem specjalne krypty, aby nie zarażać innych mieszkańców wsi. Krypty te znajdowały się daleko od wioski, więc kiedy ludzie czuli, że są zarażeni, to szli tam z własnej woli i przebywali w grobowcach aż do swojej śmierci. Wewnątrz krypt znajdowały się specjalne kamienne półki, na których leżeli chorzy i z godnością czekali na śmierć. Ta prawdziwa historia jest doskonałą demonstracją oddania swojej społeczności i odwagi. Tylko człowiek o wielkim sercu może popełnić coś takiego, aby nie zaszkodzić swojej rodzinie, sąsiadom i bliskim. Dowiadując się o historii Anatorii, nie sposób nie odczuwać głębokiego szacunku dla tych ludzi. Do dziś zachowały się grobowce, dzięki czemu każdy może odwiedzić to miejsce i na własne oczy zobaczyć te zabytkowe groby oraz szczątki ludzi, które wciąż tam są. Z Chantilly udałem się kawałek dalej, do wioski Muzzo, oddalonej o następne 10 km, bowiem tam również znajdują się podobne fortyfikacje zbudowane z płaskich kamieni.
trakcie mojej podróży bywałem świadkiem różnych nietypowych zdarzeń, które akurat pojawiały się w chwili, kiedy byłem w pobliżu. Jak przyjazd do wioski Muzzo był jednym z tych ciekawszych momentów tego dnia, to nie przez sytuację, której stałem się naocznym świadkiem. Czyli w chwili, w której gość jeepa zakończył żywot krowy. Możliwe, że on ją potrącił, bądź ktoś inny. I aby krowa się nie męczyła, to poderżnięto jej gardło. Dojście do twierdzy w wiosce Muzzo wymaga wspinaczki. W kombinezonie motocyklowym to nie jest najwygodniejszy pomysł, dlatego odpuściłem ten temat, wysyłając tylko drona do góry. W Hefsureti nie planowałem nocować, dlatego musiałem wrócić w kierunku jeziora Rzymwali. Cofając się spotkałem jeszcze dwóch motocyklistów z Niemiec. W tak odległym zakątku to bardzo przyjemne uczucie zobaczyć podróżników z Europy. Zamieniliśmy kilka zdań, po czym każdy pojechał w swoją stronę. W drodze powrotnej, po przejechaniu już na szczęście większej ilości górskiej drogi, złapał mnie deszcz. Cieszyłem się, że dopiero teraz, a nie w momencie, gdy byłem jeszcze w Chantilly. Po kilku dniach kapryśnej pogody, jakoś krople deszczu jednak nie robiły na mnie dużego wrażenia. Nie szukałem też schronienia przed nimi. Po którymś razie człowiek przyzwyczaja się do tego i zaczyna akceptować ten stan. Dlatego śmiało też zatrzymałem się w ulewie, aby ponagrywać krowy. Zawsze to film jest bogatszy o nowe ujęcia, a ja cóż, nie pierwszy i nie ostatni raz będę jechał w deszczu. Szybka nagrywka, zaraz mi się skończy druga karta pamięci, jeśli chodzi o GoPro Hero 9. Ale dobra, szybkie powiedzenie jest takie, że znalazłem sobie nocleg na Booking.com. 15 km jeszcze mi do niego zostało. Koszt to jest 30 lari za pokój 3-osobowy, więc śmieszne pieniądze tak naprawdę. Stamtąd jutro do Omalo, do wioski Omalo będę miał jakieś 120 km. Pokazuje 3 godziny drogi, ale ja wiem, że to nie będzie 3 godziny drogi, to będzie prawdopodobnie pół dnia, żeby tam dojechać. Z racji tego, że do Omalo prowadzi najtrudniejsza ponoć droga na świecie.
jest trudna, jest niebezpieczna i nie będzie się tam jechało szybko, a prawdopodobnie tak jak dzisiaj, powoli. I tam też będę myślał o tym, żeby zostać na noc, żeby nie wojować i nie wracać później stamtąd, a na przykład ruszyć sobie rano następnego dnia. Na pewno dzisiejszy dzień w sumie jeszcze trwa, bo jeszcze nie dojechałem do noclegu, ale jeśli miałbym tak powiedzieć Wam dzisiaj, co myślę o wiosce, której nazwę cały czas zapominam, to generalnie, kurde, jak dla mnie bomba i ja mam jakiegoś farta do pogody, bo teraz jak wracałem, to mężawka mi jakiś taki lekki deszczyk złapał, ale teraz jak się obracałem i patrzyłem się, jakie tam są chmury, to tam jest normalnie czarno, ciemne takie chmury burzowe, więc wydaje mi się, że udało mi się naprawdę z pogodą udało mi się ominąć to, więc coś czuwa nade mną, tak abym swoją wyprawę motocyklową po Gruzji miał w jak najlepszych warunkach, pomimo tego, że ten deszcz jednak jest przewidziany na tydzień lub 2 następne tygodnie. Więc mi się jakoś tam udało. Wczoraj też miałem szczęście, że przestraszyłem się burzy i zawróciłem i dzięki temu znalazłem fajną wiatę, z której spędziłem noc. Więc myślę, że dzisiejszy nocleg też będzie fajny. Chociaż może być też tak, że jak ostatnio, że zabukowałem nocleg 20-30 minut przed przyjazdem i Państwo gospodarze byli zdziwieni w ogóle, co ja tutaj robię, że oni jakby potwierdzenia nie dostali. Podejrzewam, że może tu być to samo, bo no zostało mi 15 km drogi, czyli jakieś 5 minut, może 10. I myślę, że w ciągu tych 10-20 minut nawet to gospodarz nawet nie zobaczy powiadomienia o tym, że przyjeżdża do niego Zulak Moto ATV. Ale dobra. Nie ma to tamto. Jedziemy dalej. Co do guest house'u i raj, w którym się zatrzymałem, to nie nagrywałem już samego przyjazdu, głównie dlatego, że byłem zmęczony i już mi się nie chciało. Ale dopowiem tylko tutaj w filmie, że na miejscu spotkałem przemiłego gospodarza, który na wieść o moim przyjeździe na tablicy kredą napisał po polsku: "Witamy Łukasza". Śmieszny i bardzo fajny akcent. Następnie poczęstował mnie gruzińskim winem, wykupiłem u nich też przepyszną kolację i śniadanie, a noc spędziłem popijając czacze oraz zajadając haczapuri adżarskie. Wtedy zapłaciłem za jedną noc 30 lari plus śniadanie i kolacja około 10 lari. Także to był jeden z takich lepszych noclegów podczas mojej podróży po Gruzji, który dość dobrze zapamiętałem. Dzięki za obecność, pozdrawiam i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka oraz napisania komentarza pod filmem dla większych zasięgów. No i jeśli możecie, to udostępnijcie ten film dalej. Cześć, witajcie. Mam dzisiaj 11 czerwca, sobota, rok 2022 i właśnie podejmuję próbę wjazdu do wioski Omalo. Wioska Omalo słynie z tego, że przez większość czasu jest ona odcięta od świata i dojazd do niej praktycznie jest niemożliwy. Około 3 godzin bym potrzebował na dojazd. Wiem osobiście, że tak nie będzie, z tego względu, że nie wiem, co mnie będzie czekać. Słyszałem, że to jest jedna z najtrudniejszych bądź najniebezpieczniejszych dróg świata, to po pierwsze. Po drugie, jadę nagrać materiał filmowy, dlatego też nagrywanie filmów zajmie mi trochę czasu, postawienie kamery czy tam lot dronem, to wszystko kosztuje, jeśli chodzi o czas.